Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Jak się mówi po polsku I start albo I started? To są bardzo ciekawe, bardzo interesujące i praktyczne słowa i dzisiaj nauczycie się, jakie są formy czasownika, który znaczy to start albo to begin. Pamiętajcie, że możecie też uczyć się polskiego w mojej szkole online. Zapraszam Was serdecznie. Będziecie uczyć się z moimi świetnymi nauczycielkami. Link jest w opisie filmu. Jak się mówi po polsku we start? Zaczynamy. Zaczynamy. Zaczynamy lekcję. Zaczynamy to jest forma my, ale forma bez okolicznika, infinitive, to jest zaczynać. Zaczynać. Tutaj widzicie wszystkie formy w czasie teraźniejszym, present tense. Ja zaczynam. Ty zaczynasz. On, ona, ono zaczyna. My zaczynamy. Wy zaczynacie. Oni, one zaczynają. To są formy w czasie teraźniejszym i te formy to może być I start albo I'm starting. Zaczynam. To znaczy i to, i to. Po polsku jest tylko jedna forma. Zaczynam. I start albo I'm starting. Posłuchajcie przykładów. Codziennie zaczynam pracę o 8:00. Zaczynamy lekcję polskiego o 18:00, a kończymy o 19:30. Oni zaczynają coraz więcej rozumieć po polsku. Coraz więcej to znaczy more and more. Więcej to znaczy more, ale kiedy chcecie zbudować frazę jak po angielsku more and more, to mówimy coraz plus więcej. Coraz więcej. I jeszcze jeden przykład. Jutro zaczynam biegać. Tutaj mamy słowo jutro, ale forma też jest zaczynam, czyli present tense. Kiedy mówimy o czymś, co będzie, ale to jest nasz plan i my wiemy, że tak będzie, to używamy form czasu teraźniejszego. Jutro zaczynam biegać albo on zaczyna nową pracę w poniedziałek. Dobrze, ale jak się mówi po polsku I started? Czyli jak powiedzieć frazę w czasie przeszłym, past tense. To jest bardzo, bardzo praktyczne. Uwaga! Mężczyzna mówi zacząłem, zacząłem, zacząłem,
zacząłem. Tutaj uwaga, to A z ogonkiem czytamy tutaj jak O. Trochę dziwne, ale tak jest. Zacząłem, zacząłem. A kobieta mówi, uwaga, zaczęłam, 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 zaczęłam. Tutaj to E z ogonkiem czytamy po prostu jak E. Zaczęłam. Na przykład zacząłem uczyć się polskiego pół roku temu. Mówi mężczyzna. Zaczęłam uczyć się polskiego pół roku temu. Mówi kobieta. Wczoraj zacząłem pracę o 7. Mówi mężczyzna. A kobieta? Wczoraj zaczęłam pracę o 7. Chcecie wiedzieć, jak się mówi we started, he started? Proszę bardzo. Tutaj są wszystkie formy czasu przeszłego. Tak, mamy tutaj czasami on, czyli a z ogonkiem, ale zawsze tutaj czytamy jak o. Mamy czasami z ogonkiem, które zawsze tutaj czytamy jak e. I uwaga, te formy to są formy drugiej wersji czasownika, bo tutaj bezokolicznik to jest zacząć. Zacząć. Prawie każdy czasownik ma dwie formy. Tutaj mamy zaczynać, zacząć. Może słyszeliście robić, zrobić, czytać, przeczytać, pisać, napisać. Tutaj mamy zaczynać, zacząć. Nie ma prefiksu, jest inna, krótsza forma. Zacząć. I ta pierwsza forma, zaczynać, to jest forma aspektu niedokonanego, imperfective, a ta druga forma, zacząć, to jest forma aspektu dokonanego, perfective. Jeśli nie rozumiecie, co to znaczy imperfective, perfective, to mam lekcję na ten temat. Link jest w opisie filmu. A teraz pamiętajcie, że kiedy chcecie powiedzieć I started jeden raz, to używacie formy zacząłem, zaczęłam. Potem pokażę Wam jeszcze wszystkie formy dla tych osób, które są już na poziomie A2. A teraz jeszcze bardzo praktyczne frazy, jak powiedzieć po polsku I want to start albo I have to start. To będzie chcę zacząć albo muszę zacząć. Nie zaczynać, zacząć. Chcę zacząć, muszę zacząć. Jeśli chcecie powiedzieć he wants to start albo we have to start, wtedy oczywiście zmieniacie ten pierwszy czasownik. On chce zacząć. Oni muszą zacząć. My musimy zacząć. Forma zacząć zawsze jest taka sama. Posłuchajcie dwóch przykładów. Chcę zacząć biegać. Muszę zacząć uczyć się polskiego na serio.
Jeśli Ty też chcesz i musisz zacząć uczyć się polskiego na serio, to zapraszam na kursy do mojej szkoły online. Mamy w tym momencie 124 osoby w naszej szkole. 124 studentów z całego świata. Moje nauczycielki Weronika, Julia, Justyna, Klaudia, Karolina, Ola, Asia i Ania to fantastyczne profesjonalistki i jestem bardzo dumna, że mam taki świetny zespół. Zobaczcie sami, jakie mamy wspaniałe opinie od naszych uczniów. Skontaktuj się ze mną przez link w opisie filmu. Spotkamy się. Ja zobaczę, jaki jest Twój poziom i wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie. Zapraszam serdecznie. A jak się mówi start learning Polish today? Zacznij uczyć się polskiego dzisiaj. Zacznij, takie i na końcu, zacznij, to jest forma imperative. Ty, zacznij. To jest też praktyczna forma. Zacznij uczyć się polskiego. Zacznij biegać. Zacznij więcej czytać. A teraz jeszcze dużo przykładów w różnych formach. W czasie przeszłym, czyli to, co było, i w czasie przyszłym, czyli to, co będzie. Będą też wszystkie formy. I mieliście już formy czasu przeszłego w aspekcie dokonanym. Tutaj używamy tych form, kiedy mówimy o czymś, co było jeden raz. Tak, zacząłem uczyć się polskiego pół roku temu. A tutaj macie formy czasu przeszłego, aspektu niedokonanego, którego używamy, kiedy mówimy o czymś regularnym. Na przykład kilka razy zaczynałem czytać tę książkę, ale nigdy nie mogłem skończyć. Inny przykład. Zawsze, kiedy on zaczynał mówić o nowej pracy, ona zmieniała temat. Kilka razy zaczynałem. Raz zacząłem. Zawsze, kiedy on zaczynał regularnie. Jeden raz, kiedy on zaczął. Taka jest różnica. A jak się mówi po polsku I will start? Pamiętacie? Kiedy to jest plan, na pewno, na 100%, to używamy form czasu teraźniejszego, present tense. Na przykład jutro zaczynam nową pracę. Za tydzień zaczynamy remont kuchni. Ale jeśli to może nie jest plan na 100%, to możemy używać formy zacznę. Zacznę to znaczy I will start. Na przykład dzisiaj jestem zmęczony. Zacznę to robić jutro. Może zacznę chodzić na siłownię w przyszłym miesiącu.
Tutaj widzicie, wszystkie formy czasu przyszłego to jest aspekt dokonany, czyli formy zacząć. Ja zacznę, ty zaczniesz, on zacznie, my zaczniemy, wy zaczniecie, oni zaczną. Uwaga, czasami słyszę błąd i ludzie mówią ja zacznie. Nie. On zacznie, ona zacznie, ja zacznę. Ja zacznę. A może zapytacie, I will start, to nie będę? Tak, są formy. Będę zaczynać, będziesz zaczynać i tak dalej. Tutaj jest jeszcze inna wersja czasu przyszłego. Też może tak być. Możemy mówić będę zaczynał, mężczyzna, albo będę zaczynała, kobieta. Może być pierwszy wariant albo drugi wariant. To jest to samo. Kiedy używamy będę? Będę zaczynać. Kiedy to jest coś regularnego, bo to jest aspekt niedokonany. Na przykład codziennie będziemy zaczynać dzień od gimnastyki. Albo w przyszłym tygodniu codziennie będę zaczynać pracę o 6:30. Świetnie, teraz znacie już wszystkie formy czasownika zaczynać, zacząć i widzieliście dużo przykładów. A jak się mówi beginning, end? In the beginning? In the end? At the end? O tym będzie inna lekcja. Ta lekcja będzie niedługo dostępna na moim kanale. Jeśli ta lekcja była dla Was praktyczna, to proszę Was o wsparcie mojego kanału. Możecie po prostu kupić mi kawę, jak teraz to się mówi. Link do donacji jest w opisie tego filmu. To tylko kilka kliknięć, zobaczcie. Możecie też pomóc mi, kupując jeden z moich kursów wideo. One są na stronie polishwithdorota.pl. Polecam Wam kurs o przypadkach, o mianowniku, czyli cases, nominative case. Po tym kursie będziecie rozumieć, jak to działa, dlaczego czasami mówimy Adam, czasami Adama, czasami Adamem. To jest bardzo ważne, jeśli uczycie się polskiego na poziomie A1. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!